Coburg to miasto położone na północy Bawarii, w rejonie północnej Frankonii. Oddalone jest o około 70 km na północ od Norymbergi, przy granicy z krajem związkowym Turyngia. Przez całą swoją historię miasto to pośrednio związane było z Saksonią. Mianowicie chodzi tu o dynastię panującą, dynastię Wettynów. W 1919 roku ludność, biorąc udział w plebiscycie, zadecydowała o zakończeniu wielowiekowej niezależności oraz o przyłączeniu się do Bawarii zamiast do nowo tworzonej w owym czasie Turyngii. Pierwsza wzmianka na temat miasta pochodzi z roku 1056. Wzmianka ta pojawiła się w akcie darowania miejscowości poprzez królową Rychezę, żonę króla Polski Mieszka II, która darowała Coburg biskupstwu w Köln. Miasto w swojej historii przechodziło z rąk do rąk, wchodząc na przestrzeni dziejów w skład księstwa Meranii, w którym zarządzały pomniejsze rody bawarskich możnowładców w ramach polityki cesarzy niemieckich z rodu Staufów. W połowie XIV wieku miasto otrzymało w formie spadku Fryderyk III Srogi, margrabia Miśni oraz landgraf Turyngii z rodu Wettynów. Od tego to czasu, aż do roku 1918, losy miasta związane były właśnie z ernestyńską gałęzią tego rodu. W połowie XVI wieku Johann Ernst von Sachsen-Coburg wyznaczył miasto jako swoją rezydencję. Wówczas też doszło do znacznej rozbudowy miasta oraz twierdzy Weste, której najintensywniejszy okres przypada na połowę XVI do blisko połowy XVIII wieku. Na okres panowania księcia Johanna Kazimira, a więc na lata 1586-1633, przypadł okres największego nasilenia procesów o czary, których to udokumentowano aż 178. W dobie trwającej wojny 30-letniej liczba procesów o czary wahała się. Jednakże jeżeli chodzi o rejon miasta Coburg na przestrzeni XVI i XVIII wieku, uczeni dowiedli aż 228 procesów. Nie wszystkie one kończyły się dla oskarżonych kobiet i mężczyzn karą śmierci. Na wzgórzu, na wysokości 160 metrów ponad rynkiem miejskim, panuje zamek, twierdza Weste Coburg. Wśród wielu zabytków znajdujących się na zamku warte uwagi są prace Lukasa Kranacha, jak również malarzy z tzw. szkoły Dürera, a także prace Hansa Holbeina. W skład wielu zamkowych zabytków wchodzi filiżanka świętej Jadwigi, patronki Śląska i Polski, w której to woda, według legendy, w obecności świętej Jadwigi zamieniała się w wino. Poza egzemplarzem z Coburga podobne naczynia znajdują się w innych muzeach Europy. Pochodzą one najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu i datowane są na XI wiek. Rzeczą wartą wzmianki odnośnie naczynia jest to, że zgodnie z inwentarzem przedmiotów należących do Martina Lutra z 1541 roku filiżanka ta była w jego posiadaniu. Poza kaplicą, w której nabożeństwa odprawiał Marcin Luther, oraz komnaty, która zamieszkiwał w czasie swojej kilkumiesięcznej obecności na zamku, warto wymienić komnatę dworską, kolekcję szkieł, militariów, kolekcję myśliwską oraz salon do palenia cygar.
Miasto Coburg z racji wchodzenia w skład domenu Wettynów, a więc protestanckich książąt Rzeszy, było plądrowane i oblegane przez wojska cesarskie. Zamek Weste, który nigdy nie został zdobyty w toku działań oblężniczych, odparł jeden z ataków wojsk katolickich pod wodzą Wallensteina. Jednakże podczas drugiego oblężenia, na skutek intrygi w postaci przedstawienia sfałszowanego listu, wpadł w ręce wojsk oblegających. Na skutek zdobycia miasta ludność Coburga zmniejszyła się o połowę.
Do tego protestanckiego miasta dopiero w XIX wieku zaczęła napływać ludność wyznająca katolicyzm. W toku dynastycznych rozgrywek miasto i rejon zmieniało właścicieli, jednakże pozostawało nadal we władaniu Wettynów z rodu Sachsen-Coburg-Gotha. Miasto odwiedzali arystokraci, koronowane głowy oraz artyści. Na przykład na zamku Ehrenburg z okazji wizyty królowej brytyjskiej Wiktorii w roku 1860 zainstalowano pierwszą toaletę z bieżącą wodą. Król walca Johann Strauss również stał się obywatelem miasta Coburg, przybywając z Wiednia w celu skutecznego rozwiedzenia się ze swoją małżonką. W Coburgu w roku 1894 z okazji ślubu księcia Ernesta Ludwika Heskiego z Wiktorią Melitą Sachsen-Coburg-Gotha, będących wnukami brytyjskiej królowej Wiktorii, miasto odwiedził cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern oraz późniejszy car rosyjski Mikołaj II Romanow. Burzliwe dzieje XX wieku nie oszczędziły miasta. W 1922 roku Hitler został zaproszony przez miejscowych nazistów do uczestnictwa w obchodach Dnia Niemieckiego, czego świadectwem jest wzmianka w Mein Kampf o pociągu do Coburga jako jednego z kamieni milowych ruchu, któremu przewodził.
kolejnych latach miasto Coburg stało się prawdziwą twierdzą nazistów, skutkiem czego w prasie brytyjskiej miasto zyskało miano The First Nazi Town. Z inicjatywy burmistrza miasta Coburg był pierwszym niemieckim miastem, które przyznało Hitlerowi tytuł honorowego obywatela. Jeżeli chodzi o bombardowanie alianckie, miasto w toku działań wojennych przez długi czas było oszczędzane. W 1940 roku w wyniku bombardowań brytyjskich zniszczono jedynie 3 budynki, zaś w okresie późniejszym miasto wielokrotnie broniło się przed nalotami lotnictwa alianckiego. Do zajęcia Coburga w dniu 11 kwietnia 1945 roku przez wojska amerykańskie 402 domy było kompletnie zniszczonych, zaś 639 uszkodzonych. Łącznie odpowiadało to zaledwie 4% wszystkich budynków w mieście.